Cześć, nazywam się Ignacy. Mam na imię Marianka. Kasia? Joanna. Moja rodzina od 4 pokoleń mieszka w Warszawie. Co roku, pewnie jak wszyscy warszawiacy, chodzę na Powązki, ale również chodzę na Mizar tatarski. Mój dziadek miał na imię Al-Rashid, czyli Ryszard. Był Tatarem, a jego dziadkowie mieli skośne oczy i takie śmieszne, wystające policzki. Żadny z nas nie mówi po arabsku. Nie jesteśmy też muzułmanami, ale chcieliśmy zachować pamięć o naszych przodkach. Dlatego na przykład ja nazywam się Ignacy, ale na drugie imię mam Selim. Aminia. Hadia. Aminia. Raz w roku jeździmy do maleńkiej miejscowości na krańcu Polski, do Kruszyniany, Mekka Tatarów polskich. Za pierwszym razem, kiedy tu byłem, miałem chyba 8 lat. Pamiętam, że występował zespół Buńczuk. Jeden z chłopców miał na imię Selim. Strasznie się cieszyłem, że ktoś jeszcze tak samo się nazywa. Kruszyniany słynął z jednego z 2 ostatnich drewnianych meczetów w Polsce. Ten pochodzi z 1795 roku. Tatarzy byli żołnierzami, więc meczet zbudowali im miejscowi, jak mówi kronika, na podług nieba i zwyczaju polskiego. Meczet ma zawsze 2 elementy: schodki, czyli minbar, i niszę mihrab z Koranem, wskazującym kierunek Mekki. Na zielonym tle jest szachada. Nie ma Boga oprócz Najwyższego, a Mahomet jest jego wysłannikiem. Ściany są ozdobione muhirami, czyli cytatami z Koranu. Przedstawianie ludzi i zwierząt w meczecie jest zakazane, bo czci się tylko Boga, którego wizerunku nie ma. Kobiety modlą się w mniejszym pomieszczeniu, oddzielonym białą firanką, żeby się nie rozpraszać w czasie modlitwy. Meczet w Kruszynianach ma 2 wieże z oknami, minarety, i jedną mniejszą, bez okien. Do meczetu prowadzą 2 oddzielne wejścia. Wejście dla mężczyzn jest w bocznej ścianie, a wejście dla kobiet z przodu budynku. Na zewnątrz świątynia jest pomalowana na zielono, ponieważ zielony to kolor islamu i symbolizuje raj. Podczas II wojny światowej w meczet trafiła bomba, ale na szczęście nie wybuchła. Był tu też przez pewien czas niemiecki szpital polowy. Teraz w każdy piątek odbywa się w meczecie modlitwa. Tatarzy są w Kruszynianach od 1679 roku. Dostali tę ziemię jako żołd od króla Jana III Sobieskiego. Kiedy Tatar umiera, zostaje pochowany na najbliższym mizarze. Pogrzeb musi się odbyć w ciągu doby, żeby dusza zmarłego nie utknęła na ziemi i mogła trafić do raju. Zmarłego układa się na prawym boku z twarzą zwróconą w kierunku Mekki. Każdy grób ma tablicę, taki półkolisty kamień z wyżłobionym na górze półksiężycem i gwiazdami. Tatarskie mogiły powinny być bardzo skromne. Ciało owija się tylko w białe płótno i chowa bez trumny. Nie zapala się też lampek i nie przynosi kwiatów. Tutaj najstarszy grób z czytelną datą pochodzi z 1699 roku. Tatarzy z Kruszynian zawsze żyli w zgodzie z innymi religiami. W okolicy jest cerkiew, synagoga i kościół katolicki. Śmieją się, że gdyby obchodzili razem z sąsiadami wszystkie święta, to nie mieliby kiedy pracować. Kiedy ktoś pyta tutejszych Tatarów, czy czują się Polakami, zgodnie odpowiadają, że nie czują się, bo oni Polakami po prostu są. Jestem Selim, a ty? Jak masz na drugie imię?